Cześć, z tej strony Andrea i Kacper, czyli Spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym campervanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Jesteśmy w takiej trochę małej Kapadocji i jesteśmy w takim miasteczku podziemnym. Weszliśmy za darmo, bo pan nam powiedział, że dzisiaj już nie ma żadnych biletów i możemy wejść za ferii, także fajnie. A oglądamy kamienie. Ulubiona aktywność Kacpra. Kamienie. Tu tyle? Jaskinie. Dobra, Kacper. Fajnie. Ale patrz, tu się zachowały nawet te wazony. Tu jedzenie było przechowywane pewnie. Ale jeszcze obrazki się zachowały. Bardzo fajnie wybraliśmy się w klapeczkach na tę podróż. A tu nie jest wcale tak łatwo. Trzej królowie, zobacz, to są trzej królowie. No. To jest tajenka. A to było wejście, widzisz? Ma to klimat też. A kiedyś byliśmy w podziemnym mieście Derinkuju, Kapadocji. Już oglądaliśmy takie miasta, ale z freskami to pierwszy raz. Ściany też są wysokie. Zobacz, tu nawet zachowały się te filarki. Ja cię ręce, ale weszliśmy. Straszne miejsce, podoba mi się. Zimno, no. Tam się idzie jeszcze. Ale tam w klapkach nie zejdziemy, Kacper. A jak zginiemy? My też nie bardzo mamy dzisiaj czas na to, żeby tak spacerować, bo zachód zaraz słońca jest, a my nie znaleźliśmy jeszcze miejscówki i mamy godzinę drogi. Ale jakbyście chcieli, to tutaj jest cały teren do eksplorowania, do chodzenia z dzieciakami. Można wejść we wszystkie te tunele. To jest jeden z najlepiej zachowanych klasztorów wykutych w skale tutaj w Anatolii. I ciekawostka jest taka, że bardzo podobny klasztor znajdziecie w Goreme, czyli w centrum tej Kapadocji, którą wszyscy znamy ze zdjęć. Jest on nieco tańszy i mniej oblegany przez turystów, więc na spokojnie można go sobie zwiedzić. Jest to jakby taka alternatywna opcja, jeżeli chodzi o zwiedzanie takiego klasztoru, więc jeżeli będziecie w Kapadocji, w Goreme i przestraszy Was cena, bo cena pewnie tam jest dużo wyższa, to możecie przyjechać tutaj. Znowu Google nas wyprowadził maliny. Oczywiście tam jest kostka i gdybyśmy zajechali od drugiej strony, to nie musielibyśmy jechać po bezdrożach. Zaparkowaliśmy furmankę w takiej małej Kapadocji i idziemy się przejść na spacer i chyba zostaniemy tu na noc, bo jest tu tyle do spacerowania, że sobie zostaniemy. A nocujemy na po prostu parkingu. Nikogo nie ma. Wersja Kapadocji mniej komercyjna po prostu. Mi się podoba.
Pięknie zielono jest. Ostatni raz w Kapadocji, tej normalnej Kapadocji, byliśmy w lipcu. Wszystko było spalone słońcem, a zobaczcie jakie tu są bukiety kwiatów. Mlecze, stokrotki, no po prostu piękna, kwiecista łąka. Jaką różnicę od razu widzę pomiędzy główną Kapadocją a tą małą Kapadocją, to że tutaj jest to wszystko takie bardziej nowe i wyremontowane. Wszędzie są różnego rodzaju, to jest chyba światło, chodniczek, a w tej głównej Kapadocji ja nie pamiętam, żeby tak było. Jest bardziej dziko po prostu i się chodzi wydeptanymi ścieżkami. I za to właśnie lubimy Kapadocję, że można ją zwiedzać na własną rękę. I choć nie do końca wiemy, co zwiedzamy, to można się zapuścić we wszystkie tunele. Tam jest jakiś korytarz. Chcemy znaleźć początek kanionu, żeby pójść na spacer kanionem. Patrzcie jaki fajny smok. A więc tu wchodzi się na kanion. I tu jest fajna restauracja. Zaraz wam pokażę. W pięknym starym sadzie. Tuż przed wejściem do kanionu, ale zaniepokoiły mnie trochę komentarze, ponieważ ludzie piszą, że jedzenie dobre, aczkolwiek ostatnio, że drogie, ale że właściciel tutaj stoły każe przenosić i że traktuje gości jak pracowników. Bardzo ładna restauracja, chętnie bym tu zjadł. Gdzie kanionem się idzie? Nie wiem jeszcze gdzie się kanionem idzie. Chyba kanionem się prosto idzie. O, tu zobaczcie jak ładnie. Tam się jakiś Turkish breakfast Kagwalti szykuje. I tak, przez restaurację przechodzi się do wejścia do kanionu. Start trekkingu, jest to bardzo fajny most. Tutaj, o zobaczcie, parę mostów tutaj jest takich. Tamten jeszcze tak średnio trzyma, ale jak ładnie to wygląda i płynie sobie zwolna jakiś strumień. Chciałam powiedzieć, że lokalizację tej restauracji to mają czadową, bo każdy przejdzie przez tą restaurację. A restauracja wygląda naprawdę bardzo w porządku i ma całkiem chyba dobre opinie, by the way. Tak, tylko trzeba stoły nosić. Tylko że ceny też niestety są dobre. No ale to słuchajcie, Kapadocja staje się coraz bardziej modna. Tu przyjeżdżają turyści z całego świata. Ceny są takie, ile klient jest w stanie zapłacić. Zatem ruszamy w kanion. I jeszcze wam chciałem powiedzieć odnośnie pogody, że jest ciepło, w słońcu gorąco, ale jest cały czas taki świeży wiaterek. Od nas z wczorajszej miejscówki było widać cały czas ośnieżone szczyty. Liże czasem tym chłodnym wiatrem. Okazuje się, że tu gdzie jesteśmy to wbrew pozorom jest rejon Kapadocji, czyli po prostu jakaś część tej Kapadocji, którą znamy z turystycznych miejscówek. To też jest Kapadocja, po prostu jest mniej uczęszczana i mniej turystyczna, ale jest też niezwykle ciekawa. To tutaj właśnie jest największa ilość kościołów. Dlatego tutaj też jest tak dużo tych fresków, które wam pokazujemy. W normalnej Kapadocji, w tej głównej Kapadocji się nie uchowały lub po prostu ich nie było wówczas. Dziękuję za uwagę. Na ten moment to jestem tu drugi dzień. Uważam, że warto tu przyjechać, jeśli macie czas. Jest to mniejsza Kapadocja, bardziej kameralna Kapadocja. Może nie tak spektakularna, jeśli chodzi o te wielkie Pigeon Valley, Love Valley. Będę rekomendował to miejsce, a będę miał porównanie, ponieważ będziemy w normalnej Kapadocji za parę dni. Także zobaczymy. Assassin's Creed. Zdechł. Wow, schody tam jeszcze są.
Ale wyszliśmy chyba. Chyba można zawracać stąd. Ale zobaczę, co jest jeszcze za górką. Wracamy, dotarliśmy do takiego miejsca, w którym stwierdziliśmy, że już nam się nie opłaca iść. Wąski kanion zobaczyliśmy. Nie wiem, ile przeszliśmy, bo mój zegarek nie ma funkcji liczenia kroków. Ryzyka nie ma zabawy. Niestety nasz wentylator coraz bardziej zaczyna cierpieć po awarii w Omanie i próbujemy zaradzić, żeby się nie rozwalił zupełnie. Próbujemy jeszcze go dokręcić w jednym miejscu, bo zaczyna nam trochę się łamać. Chcemy, żeby przetrwał. O, No dobra. teraz złapało. Złapało, elegancko. Złapało. Zobaczmy, czy nie zniszczyłem kabli. Chodzi. Chodzi, zobaczymy, jak to się zachowuje jeszcze, bo to już jest niezależny byt. No, Teraz ta część. Ale tak jakby lepiej. Znaczy nie rusza się teraz. Nie rusza się tak. No zobaczymy. W końcu jest normalna myjnia. 12 zł. A za ile minut? Nie wiemy. Nie wiem. Ile? Dostałem 3 żetony. 3 żetony? No to musisz się zmieścić. Najpierw sół, to jest woda, a kopuk to jest mydło. Ale porządne ciśnienie. Użyliśmy też własnej gąbki, żeby trochę tą marchewę dokładniej wyczyścić. No nie wyszło nam to jakoś super, bo szybko zasychało. Ale zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby za 12 zł marchewę szybko opłukać. A wjeżdżamy i tak do Kapadocji, więc tam jest pełno kurzu i tak zaraz będzie brudna, więc... Jeżeli chodzi o nalewanie wody w Turcji, to nie jest to wielki case, żaden problem, bo krany są praktycznie wszędzie. Albo z wodą pitną, albo takie po prostu zwykłe. Po Półwyspie Arabskim naprawdę dla nas to jest game changer, że są normalne krany i można sobie elegancko nalać wodę z dobrym ciśnieniem i przede wszystkim zimną, bo na Półwyspie Arabskim bywało różnie. W Turcji bez problemu zatankujecie praktycznie na każdej stacji gaz do Gazbanka, także możecie z tego korzystać. Nie to co w Europie, nie będą Wam odmawiać, więc jest to naprawdę bardzo wygodne i w tak długą podróż Gazbanka możemy Wam polecić. Właśnie sprawdziłam, że ostatni raz tankowaliśmy gaz 19 lutego w Omanie. 3 miesiące zużyliśmy 13 litrów. Także spoko wynik. Ta 11-kilogramowa butla Gazbanka naprawdę starcza na długo. Myślę, że 1 miesiąc jeszcze byśmy na spokojnie opękali albo dłużej. Także 4 miesiące, 11 litrów do samego gotowania oczywiście, bo ogrzewanie mamy zupełnie inaczej. Także spoko w sumie. My jesteśmy zadowoleni z Gazbanka. Jedyny problem to tankowanie tego Gazbanka w Europie, ale no my wyjechaliśmy poza Europę, więc jakby zero problemów. No, jak pamiętacie, to w Omanie tylko trzeba było butlę wyjąć, bo oni nie mają gazu na stacjach benzynowych, po prostu uzupełniają gaz na specjalnych punktach. Trzeba po prostu przynieść butlę i ta butla jest uzupełniana na nowo, a tak to z gazem zero problemów podczas naszej podróży. Jedziemy dołączyć do naszych przyjaciół z Francji i Belgii, ale jak widzicie, oni zawsze wybierają jakąś miejscówkę, która jest tu, ale stromo. To dlatego, że oni mają 4x4 samochody wszyscy, a Belgowie mają tył napęd w Mercedesie, więc jest im trochę łatwiej, a my tak próbujemy ich trochę nadgonić, ale nie zawsze jest łatwo. Normalnie byśmy już odpuścili, ale przez to, że oni tam zaparkowali, To chcemy do nich dołączyć. W deszczu tutaj może się zrobić gnój, a jutro ma padać oczywiście, Tak. także mam nadzieję, że będzie git. you are testing you are testing our off-road capabilities. Yeah, it was okay. Yeah, it was okay. No dobra, offroad to się dopiero zaczyna, słuchajcie, bo Maybe before. droga tam była spoko, a Damian mówi, że tędy trzeba jechać. Jechać tu przodem, odjechać tutaj. Dlatego właśnie nie do końca przepadamy za takimi turbodzikimi miejscami, bo po prostu potem są problemy z zawracaniem, z wyjazdem. Człowiek się stresuje, że deszcz, że coś. Dlatego my zazwyczaj jeździmy w dzikie miejsca, ale jednak takie rozsądkowe. A tak daleko w głąb dziczy to się nigdy nie zapuszczamy. Sami. Ale wiadomo. No wjechała marchewa. Trochę kółka zabuksowały, ale daliśmy radę. Teraz jak zawrócić?
Jest git. I na prostych możesz. Mamy to. Udało się zawinąć, to teraz jedziemy do tyłu. I zjechała się już cała ekipa. Niko z Sabin z dziećmi, Benoit z rodziną i Damien bez Laury. My sobie stanęliśmy tu, a tutaj jest zaparkowany Niko swoim landkiem. Parcela numer 1. Hi Niko. Tutaj mamy domy w skale, Benoit z żoną. Tutaj jest miejsce biesiadowe VIP. Oczywiście Damien zajmuje honorowe miejsce przy stole i przy piwie. No i tutaj mamy Toyota Land Cruiser. 4,2 litra chyba, bydlak straszny, najlepiej usposobiony terenowo tutaj samochód. Namiot dachowy, małżeństwo z 2 dzieci. Kurde mrówka. I tutaj dzielny sprinter, Mr. White. Lekko skacowani, robimy śniadanie. Było wczoraj bardzo śmiesznie, co Kacper? Tak. Bardzo śmieszni ludzie, ci Francuzi, których poznaliśmy. I wszyscy poznaliśmy się w Omanie, także taka historia. Tylko większość z nich była wcześniej jeszcze w Mongolii. Przejeżdżali przez Stany wszystkie. Ale spotkaliśmy się w Omanie, no i spotykamy się znowu w Kapadocji, jak to w takich podróżach bywa. Nasze drogi się cały czas krzyżują gdzieś. Jesteśmy tutaj przy właśnie takim obiekcie. Tu jest podziemne miasto. W Kapadocji jest bardzo dużo takich miejsc i teraz idziemy tutaj w grupie. Niko znalazł wejście do tunelu, do podziemnego miasta i będziemy eksplorować. Jesteście przygotowani? Idziemy eksplorować. O kurczę. No dobra. Chodzimy. I'm not too sure. Someone left. Left? Okay. Maybe put some signs on the wall. Oh. Yeah, I'm not sure I'm gonna go too far because otherwise, if we don't remember, Yeah. like here, we just have to go straight. Yeah. But here, there is stairs. O, There we should be careful. tu jest mnóstwo po prostu tuneli. Là, il y a un tout petit passage au reste bouché aussi. Et ici, il y a un passage. Oh, it's gone. S'il y a une grosse marche que tu vois pas là.
Kolejna komnata. So it was a chapel. Yeah, so that one is blocked. Yeah. But that one on the right. It's not. Sit down or... I don't know. Za mały ten tunel jest. Nie wiem, nie to też przeleciał na górę. Jak na kreskówkach. Patrzcie, tu jest wielki kamień, którym się zamykało tu wejście. Niesamowite. Głaz taki. No to są jajca, naprawdę. No, tego nie widziałem. No i wyszliśmy. Powierzchnia. Jak ci się podobało? Światło, niebo. Fajnie. Zwłaszcza, że na Park Fortnite ktoś pisał, że jak pada deszcz tutaj, to robi się glina i ciężko wyjechać, ale jesteśmy w towarzystwie innych terenowych samochodów, to nas wyciągną. Chyba idzie kolejna burza. Tutaj jest gotowana woda. I będzie robiony obiad. Ale trzeba będzie pewnie niedługo przenieść grilla, bo zacznie padać. Zobaczcie, jak się bawią dzieci, które żyją w kamperach. Mają swoją jaskinię, w której się bawią. Teraz robią w środku porządki. Baza, no. Super miejsce do zabawy. Witamy w Kapadocji. Dziewczyny zmiatają cały kurz z jaskini. Szykujemy się do drogi. Zrobiliśmy właśnie pamiątkowe zdjęcie. Kacper składa statyw. Czas był to bardzo fajny w dziczy. Trzeba było pojechać trochę poza trasą. Co nie jest do nas podobne. Tak, ale no widok super, nie było tu w ogóle turystów, dzieciaki świetnie się bawiły, w ogóle miejsce też jest ekstra, bo można eksplorować sobie tutaj tunele. Dzieci tutaj sobie zrobiły bazę i spędziły tu całe 2-3 dni. W ogóle nie szukały atencji, super dzieciaki swoją drogą. Także fajny to był czas. Więc jedziemy powoli dalej. A little bit more space if you want to Ten. turn. Yeah, you were fast. Yeah, I know. Poprosimy kolejny aplauz dla marchewy. Dzisiaj i ostatnio pokonała swoje kolejne granice, także jesteśmy z Ciebie dumni i wieź nas dalej. Kolejna miejscowa, Damian już na nas czeka. Ładnie. No i zobaczcie, kto przyjechał. Jednak nie pojechali dalej. Hello! Dzisiaj był dzień mycia, wszyscy się myli.
Także wszyscy czyści, zasiądziemy teraz przy ognisku i zasmoli nas i będziemy śmierdzić ogniskiem, także tak to jest na tym kempingu. Każdy dzisiaj spędza dzień tak jak lubi. Damian normalnie zawsze pije piwko, ale dzisiaj się jakoś dziwnie wziął za robotę. Tutaj są jakieś porządki w samochodzie, ale możecie sobie zobaczyć też jak biorą prysznic. Mieliśmy kiedyś taki namiot. Patrzcie, tu mają wodę, tu mają całą szafkę z rzeczami. No, mają ciasno. Jest blat, jest kuchenka elektryczna co prawda, więc jak nie ma słońca, to muszą robić jedzenie na ognisku. 2 lata tak podróżują. You don't want comfort? Get this car. Tu jest marchewa, tu jest Sabin i Niko. Chyba są w środku. Zobaczcie, jak dzieciaki grzecznie sobie siedzą. Posiłek został już zjedzony, talerze są puste, a dzieci po prostu prowadzą ze sobą konwersacje. Ale tak grzecznych dzieci to dawno nie widziałam, naprawdę. Bez telefonów, bez tabletów, bez laptopów. Hello! Wczoraj oczywiście była impreza i dzisiaj jest dogorywanie. Solo comme Nikita. Solo comme Nikita. Allez! Allez, nas droga! Tequila! Tequila! Il est bon ce son là. Szykujemy się z Andreą na spacer. No, ale nie zachowały się żadne freski. No i oczywiście mamy tunele. Jeden, drugi tunel. Tunele? No. No tutaj spacer to jest po prostu jak terapia. Jedyne co słychać to ptaszki, czuć świeży powiew wiatru, fajnego, chłodnego i słychać strumyk, który sobie płynie zwolna. Naprawdę miejsce jest niesamowite. Ale ładnie. No niestety, pogoda w Kapadocji się zepsuła i ma tak być przez następnych parę dni, więc przypał. Śnieg w ogóle trochę pada. Śnieg? Śnieg z deszczem, no. Benoit przez to, że ma teraz padać przez następne 5-6 dni, stwierdził, że ucieka z Turcji, bo przecieka im namiot dachowy, który kupili. Także dzisiaj się żegnamy. Time to say goodbye oficjalnie. Bye bye! Zobaczcie jeszcze, co dostaliśmy. Oczywiście dostaliśmy jeszcze naklejkę. Przejechali przez wszystkie Stany, Mongolię, Afganistan nawet, Iran i zjechali na Półwysep Arabski, także zachęcamy do obserwowania. A wszystko z samochodem 4x4, namiotem dachowym i 2 dzieci, także jak widzicie, da się wszystko. Niewiarygodne, jak tutaj się zżyliśmy z tym miejscem też przez ludzi.
Wow. Fotosesje, które się tam odbywają. Ogólnie to powiemy wam, że się zrobiła tutaj komercja. Thank you, doktor. No worries.